Orbán i drugi Orbán. Pozorny wybór i pozorowana zmiana. Wybory na Węgrzech według teorii gier. Co jeśli największy przeciwnik systemu nie przyszedł z zewnątrz? Co jeśli został wychowany w środku? I co jeśli cała historia zmiany, którą oglądamy, jest tylko jednym z ruchów w grze? Dziś opowiem historię, która wygląda jak polityczny konflikt, ale może być czymś znacznie bardziej logicznym. Historię Viktora Orbána i Petera Magyara. Bo zanim przejdziemy do teorii, zacznijmy od faktów. Magyar nie pojawił się znikąd, nie był outsiderem, nie był rewolucjonistą z ulicy. Był częścią systemu. Funkcjonował w jego strukturach. Znał go od środka. Działał blisko władzy. Należał do Fideszu od 2010 roku. I dopiero w latach 2023-2024 coś się zmienia. Magyar zaczyna publicznie krytykować system, zaczyna mówić rzeczy, których wcześniej nie mówił, zaczyna przyciągać uwagę, a potem dzieje się coś jeszcze ciekawszego. W 2024 roku nie zakłada nowej partii, nie buduje wszystkiego od zera. Wchodzi do istniejącej struktury politycznej, do Tiszy. I nagle z człowieka systemu staje się jego najgłośniejszym przeciwnikiem. Dla wielu to historia buntu, ale teoria gier zadaje inne pytania. Czy to na pewno bunt, czy może ruch strategiczny? W teorii gier istnieje model, który idealnie opisuje takie sytuacje. Dylemat więźnia. Dwóch graczy, każdy chce wygrać, ale jeśli obaj walczą do końca, obaj kończą gorzej. W krótkim terminie opłaca się zdradzić, w długim terminie opłaca się utrzymać system gry. Jeśli w polityce dochodzi do prawdziwej wojny, system się destabilizuje, napięcie rośnie, pojawia się ryzyko utraty wszystkiego. To jest scenariusz, którego racjonalny gracz chce uniknąć. I tu pojawia się drugi model. Duopol Kuchno. Dwóch graczy, którzy konkurują, ale nie niszczą się nawzajem, bo wiedzą, że jeśli jeden spróbuje przejąć wszystko, drugi odpowie i obaj stracą. Dlatego najlepsza strategia to nie dominacja. To kontrolowana konkurencja. I teraz wracamy do naszej historii. Peter Magyar był wewnątrz systemu, odszedł dopiero w 2023-2024 roku, nie stworzył nowej partii, wszedł w istniejącą strukturę i nagle stał się głównym przeciwnikiem. Z punktu widzenia teorii gier to bardzo specyficzny ruch, bo prawdziwi outsiderzy budują wszystko od zera. Walczą z całym systemem, często przegrywają, a tutaj mamy insidera, szybkie wejście do gry, natychmiastową widoczność. Czy to przypadek? W teorii gier nie ma przypadków. Są ukryte strategie. I tu pojawia się najbardziej kontrowersyjna interpretacja. To nie jest klasyczny konflikt dwóch graczy. To może być system, który tworzy własną alternatywę. Orbán pierwszy i Orbán drugi. Jeden utrzymuje władzę, drugi przejmuje niezadowolenie, jeden stabilizuje, drugi daje poczucie zmiany. To dokładnie mechanizm z duopolu Kuchno. Zamiast monopolu mamy dwóch graczy. Zamiast chaosu mamy równowagę. Zamiast rewolucji mamy adaptację. I teraz klucz. Orbán w cudzysłowie traci, bo pojawia się konkurencja, ale jednocześnie napięcie spada, system się nie rozpada, gra toczy się dalej. To jest strategia przegrana, żeby wygrać. Z punktu widzenia wyborcy widzimy konflikt, widzimy zmianę, widzimy wybór. Z punktu widzenia teorii gier możliwe, że widzimy optymalizację systemu. Bo najbardziej stabilne systemy nie eliminują przeciwników. One ich potrzebują, a czasem tworzą ich wcześniej, zanim pojawi się ktoś naprawdę niekontrolowany. To oczywiście nie jest dowód, to jest model. Rzeczywistość może wyglądać inaczej, ale jeśli teoria gier ma rację, to znaczy, że największa zmiana, jaką widzimy, może być tylko dobrze zaplanowanym ruchem.
Bo w świetle strategii nie zawsze wygrywa ten, kto niszczy przeciwnika. Czasem wygrywa ten, kto pozwala mu istnieć. A czasem nawet kto pomaga mu powstać. Subskrybuj Ekonomię w jednej lekcji, bo świat polityki to nie chaos, to gra, a ty właśnie zobaczyłeś jedną z jej możliwych strategii. Dziękuję, do usłyszenia.